Pstryk, bum, bum, plask, blask. My tak zawsze zaczynamy, żeby wiedzieć później, że jest głupawka. Cześć Radek, czy ty wiesz, co dzisiaj za dzień jest? Cześć Adam, oczywiście, że tak. Świętuję ten dzień już 41 lat. A ja tylko 40. Ale żeby tego świętowania było więcej, są z nami dzisiaj Goście? goście. A jak gość ma na imię? Staś. A ile ma lat? 6. Super. Jest z nami też Dzień dobry, jestem Wojtek, mam 13 lat. Zapraszam do Beat Happens. i jest z nami Dzień dobry, jestem Hania, mam 10 lat. Serdecznie życzę wam miłego słuchania. Podoba mi się to. Zapraszamy. Hej Radek i Adam, ja mam dla was pytanie, które jak wy montujecie mikrofony i jakby wstawiacie do YouTube'a te podcasty. No to jeśli chodzi o montowanie, to tutaj Radek, mikrofon dla ciebie. Dobrze, to ja zacznę. Bardzo dobre pytanie, Stasiu, dzięki za nie. Generalnie zaczyna się wszystko od nagrywania, tak jak robimy to dzisiaj. A później, kiedy nagrywamy nasze tematy w krótkich blokach tematycznych, żeby to nie było za długie, wszystko wrzucamy na dysk, do którego mamy dostęp. I ja, jak mam wolny czas, siadam i biorę te nagrania do siebie na komputer i zaczynam w takim programie Adobe Audition, zaczynam je montować. Czyli wycinam różne dźwięki, sprawdzam, czy jest dobra jakość, ustawiam głośność i układam po kolei temat za tematem, który omawiamy w danym odcinku. I jak wszystkie nagrania mam gotowe, to wtedy montuję cały odcinek, dostawiam czy umieszczam w tym odcinku różną muzyczkę, żeby było ciekawiej. No i wtedy, kiedy odcinek jest gotowy, daję Adamowi znać i Adam zajmuje się kolejnym krokiem, czyli wymyśla opisy i zaczyna się dystrybucja odcinka na różne platformy. Tak, czyli jak już Radek skończy, dostaje taki pliczek przygotowany, który już jest poskładany i moim zadaniem jest wgrać ten pliczek najpierw do Spotify'a, czyli takiej platformy, która jest tylko do słuchania. Następnie ta platforma sama potrafi wysłać to do YouTube'a, sama potrafi to wysłać do innych platform, które można użyć do słuchania. Natomiast nawet jeśli sama wyślę to do YouTube'a, to jeszcze w YouTubie muszę wejść i wszystko poustawiać, żeby było prawidłowo wyświetlane. Ach. Czy to odpowiedziało na twoje pytanie, czy coś jeszcze Chyba chciałbyś tak. wiedzieć? No dobra, dziękujemy. Teraz pytanie Hani. Też mam pytanie do zadania, a brzmi ono, czy można programować po polsku? To jest fantastyczne pytanie. Radek, ty chcesz czy ja? Teoretycznie możesz częściowo używać języka polskiego, natomiast przyjęło się, że używa się języka angielskiego. Przecież to jest bez sensu, że ciągle po angielsku. Ja nie umiem po angielsku, więc nie mogę chyba programować. Dlatego warto się uczyć języka angielskiego. To po pierwsze, a po drugie, tak jak wspominaliśmy, teoretycznie się da, moje pierwsze programy były po polsku oraz nie musisz umieć wszystkich słów po angielsku, wystarczy, że znasz te, które są używane w kodzie, czyli funkcje, jak się nazywają i tak dalej, ale często te funkcje są opisane w internecie po polsku, więc programowanie może się zachęcić do nauki języka angielskiego i ci w tym pomóc, więc możesz połączyć przyjemne z pożytecznym. Okej, fajnie. A więc tak, przed zadaniem pytania chciałbym pozdrowić Dominika. Dobrze, moje pytanie brzmi tak. Jak działa sztuczna inteligencja? Na czym się bazuje? To może tym razem ja. Sztuczna inteligencja tak naprawdę to jest taki algorytm, który na podstawie tego, co została nauczona, zgaduje, czym może być to, czego ty od tej sztucznej inteligencji oczekujesz. Jeżeli teraz sobie wyobrazisz z matematyki taką funkcję, no nie? Masz funkcję na przykład y równa się x, tak? Czyli taką linię prostą. Jeżeli weźmiesz sobie punkcik na tej linii, ustalisz jakiś, to jest uczenie się. Stawiasz punkty, wiesz, że one tam są. I teraz
Jeżeli ktoś ci powie, potrzebuję tą wartość i pokaże ci jakąś kolejną kropeczkę, no to jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będą wszystkie kolejne kropeczki, tak? Bo znasz wykres tej funkcji. Teraz jak sobie wyobrazisz, że ta funkcja to nie jest taka prosta linia, tylko na przykład taka ukośna, tak? No to też, jeżeli znasz kilka podstawowych kropeczek, które składają się na tą linię, to jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będą wszystkie pozostałe kropeczki. Mniej lub bardziej. A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że to nie jest taka prosta linia, tylko że to jest taka linia, która idzie jakoś bliżej nie wiadomo jak. Tak? I jak na nią patrzysz, to nie jest ci łatwo przewidzieć gdzie. Natomiast sztuczna inteligencja to jest taki algorytm, który umie przewidywać, że jeżeli taki zestaw kropeczek był do tej pory, to inne kropeczki będą w tych miejscach. I teraz ona nie jest idealna, nie potrafi powiedzieć, że na 100% ta kropeczka będzie w tym miejscu, tylko mówi między gdzieś tu, a tu będzie ta kropeczka. Czyli tak jakby przybliża. I teraz każda literka, każda cyferka, którą wpisujesz do sztucznej inteligencji, tworząc swoje zapytanie, jest reprezentowana jako zbiór tych kropeczek. I na podstawie tego wymyślane są kolejne kropeczki, które będą do ciebie odpowiedziane. Czyli sztuczna inteligencja daje odpowiedź z informacji, których jest podana przedtem, tak? Tak, dokładnie. Może nie tyle z tych informacji, które są podane wcześniej, tylko na podstawie tych informacji, którymi zasililiśmy sztuczną inteligencję wcześniej, ona buduje sobie model tych kropeczek, tak? Czyli jak te kropeczki się układają i patrzy, aha, dostałem od Wojtka takie kropeczki. To następne kropeczki wychodzą mi, że powinny być tu. I to jest odpowiedź, którą ty dostajesz te kropeczki. Wiadomo, te kropeczki są przekładane na słowa. Nie do końca to rozumiem. To nie jest łatwy temat tak naprawdę. Ja bym powiedział, że sztuczna inteligencja to jest, nie wiem czy jak piszesz wiadomość gdzieś do kogoś, czy używasz komunikatora do wysyłania wiadomości. Tam jest taki mechanizm, który na podstawie twoich dotychczasowych wiadomości wysyłanych do innych potrafi przewidzieć następne słowa. Czyli jak na przykład piszę do kogoś, cześć Adam, jak się masz? I często piszę do Adama w ten sposób, to mój telefon, mój smartfon już potrafi mi podpowiedzieć, jakie będzie następne słowo. Czyli jak napiszę cześć Adam, to on wie, że na pewno napiszę jak się masz i zaczyna mi podpowiadać te słowa jako następne. I teraz to jest tylko taki uproszczony przykład, jak to może działać. Tam nie działa sztuczna inteligencja, to jest dużo prostszy mechanizm, natomiast sama sztuczna inteligencja jest jeszcze większa. Ona ma więcej informacji wziętych z całego internetu, z książek, które ma dostępne i taki prosty model, wtedy powiedzmy prosty, pozwala na wygenerowanie kolejnej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Bo moja mama ma sztuczną inteligencję w telefonie i tam jak się o coś spytałam, to powiedziało takie głupoty, że nie wiem co. I to właśnie wynika z tego, że sztuczna inteligencja to nie jest taka inteligencja jak ludzka, tylko ona przewiduje, co może być dalej. Więc jeżeli zadałaś jej pytanie i ona na podstawie twoich słów przewidziała, aha, dalej wychodzi mi, że może być coś takiego, dlatego czasami, a nawet nieraz często, dostajemy bardzo dziwne odpowiedzi. Jeszcze tak tłumacząc jeszcze bardziej, jak ta sztuczna inteligencja działa w kontekście przewidywania. Jak czytasz książkę i widzisz jakieś słowo, to nawet jak zasłonisz połowę tego słowa, powiedzmy dolną połowę i widzisz tylko górną, to jesteś w stanie przewidzieć, co to będzie za słowo. I podobnie działa sztuczna inteligencja. Możesz sobie wyobrazić, że twoje pytanie to jest jakby zasłonięte połowę słowa, a jej odpowiedź to jest zgadnięcie, co tam było pod spodem. Czyli sztuczna inteligencja zgaduje bardziej niż wymyśla. To dobra. Czy odpowiedzieliśmy na twoje pytanie, Haniu? Chyba tak, bardzo fajnie. Nie wiedziałam, że to zasłania litery. Co to są języki programowania i po co one są? No to ja myślę, że chętnie odpowiem na to pytanie. Język programowania to jest taki specjalny, mocno uproszczony język, którym możesz wytłumaczyć komputerowi, co ma robić. I tak naprawdę ten
język programowania, który jest, on jest jeszcze dodatkowo tłumaczony na tak zwany język maszynowy, czyli możesz sobie wyobrazić, że to są takie zera i jedynki, które rozumie komputer. Czyli ty piszesz językiem zbliżonym do takiego ludzkiego, którym ty się porozumiewasz, czyli na przykład zrób to, jeśli tamto, albo wyświetl coś. I jest to język dla ciebie zrozumiały. To następnie jest tłumaczone na kod maszynowy, czyli na te zera i jedynki, które są zrozumiałe dla procesorów. A czy tych programowaniowych języków jest kilka? Tak, jest ich bardzo dużo, tak żeby każdy mógł wybrać taki, który mu się najbardziej podoba. A ja mam jeszcze pytanie dodatkowe tutaj w ramach języka programowania, żeby może go zrozumieć czy sobie wyobrazić. Czy wiecie, co to jest telegraf? Telegraf to było takie urządzenie, że za pomocą kropek i kresek człowiek, zanim nie było jeszcze telefonów, mógł wysłać wiadomość. Czyli 3 kropki to było S, a 3 kreski to było O. Albo odwrotnie, nie pamiętam teraz. Czyli człowiek wysyłał takie dźwięki, takie pi, 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 pi. I dzięki temu ktoś, kto był telegrafistą, kodował litery w te kreski i kropki, a po drugiej stronie ktoś, kto kropki i kreski odbierał, odkodowywał to i tłumaczył to na litery. Język programowania jest takim telegrafistą, czyli komputer posługuje się kropkami i kreskami, czyli na przykład zerem i jedynką, a my, żebyśmy nie musieli znać tych zer i jedynek, używamy takiego języka, żeby móc komunikować się z komputerem. A ja mam pytanie. Który język jest taki najbardziej popularny wśród innych? Jest kilka języków, które się wybijają ponad inne i w tej chwili, jeśli się nie mylę, jest to Python, JavaScript i C++ jako najpopularniejsze języki. Natomiast są języki takie jak Rust, który też zdobywa popularność. Jest język, który ja uwielbiam, na przykład to jest PHP, który jest też bardzo popularny. A po co jest wiele tych języków? Bo jakby był jeden, to by był łatwiejszy wybór. To jest bardzo, bardzo fajne spostrzeżenie, bo masz rację. Gdyby był jeden, to by wszyscy używali jeden i wszyscy byliby ekspertami w jednym. Wydaje mi się, że poniekąd to jest problem, który mamy w językach prawdziwych, naturalnych. Po prostu ludzie używają różnych języków, tak? W Polsce mówimy po polsku, ale w Niemczech mówimy po niemiecku, więc naturalnie jesteśmy daleko od siebie i mamy różne języki. Tak samo w programowaniu, tylko one powstały tam może do tego, że są w innych celach. Czyli najpierw powstał jeden język, język C, a później, żeby uprościć albo stworzyć język, dostosować do jakichś konkretnych technologii, na bazie języka C powstały kolejne języki. To jest jedna z odpowiedzi. To ja może jeszcze spróbuję to wytłumaczyć troszkę inaczej. Czy lubisz kolor różowy? Bardzo. Dobra. A jakiego koloru nie lubisz? Niebieskiego. Czy chciałabyś chodzić w niebieskich ubraniach? Nie za bardzo. Wolisz chodzić w różowych? Tak. I tak samo jest z językami programowania. Są języki, w których ludzie nie chcą programować, bo ich nie lubią, a inne lubią bardziej. No to po co ich jest dużo? Bo jest dużo ludzi, którzy mają różne gusta i mają inne potrzeby, mają inne zadania do wykonania. Są języki programowania, na przykład dedykowane do programowania na przykład mikrokontrolerów, czyli takich malutkich procesorków, które na przykład są wykorzystywane chociażby, nie wiem, w szczoteczkach do zębów, w samochodach, w różnych układach. I żeby taki układ zaprogramować, musisz użyć innego języka, niż na przykład jak chcesz stworzyć stronę internetową. A co je różni? Najczęściej składnia, sposób w jaki się programuje. Są języki takie jak PHP, które po napisaniu tego kodu, który chcesz wykonać, po prostu wrzucasz to na serwer i serwer umie to wykonywać. Ale są też języki na przykład takie jak C++, gdzie jak napiszesz jakiś kod, to najpierw musisz go skompilować i dopiero tę skompilowaną rzecz możesz uruchomić. Ale oczywiście je też odróżnia nazwa Hania. Nie zapominajmy o tym.
Tak, różne języki mają różną nazwę. Aha, bardzo ciekawe. Czy programowanie było dla was trudne? Czy jak chcieliście wymyślić nazwę i jak programować te nazwy jakieś wasze, to czy to było łatwe? Radek, może teraz ty. To może ja zacznę. Dzięki za to pytanie, Stasiu. Bardzo ciekawe. I faktycznie programowanie było dla mnie trochę trudne, nie ukrywam. Nie przyszło łatwo, ale też było ciekawe. Czyli nie tylko dawało mi wyzwanie, że muszę rozwiązać jakiś problem, ale bardzo, bardzo mnie interesowało, więc nawet jak to było trudne, to ja i tak chciałem programować i dzięki temu jestem dzisiaj programistą. Ale przecież wy macie 40 lat, to chyba dla was to było proste. Na początku zawsze jest coś trudne. Im częściej coś robisz, im bardziej ćwiczysz, tym się to robi coraz łatwiejsze. I w tej chwili programowanie jest dla nas relatywnie łatwe, bo zależy też. Nieraz musimy zaprogramować jakieś nowe rzeczy, których jeszcze nigdy wcześniej nie programowaliśmy, albo użyć nowego języka, którego jeszcze nie znamy. I wtedy też na początku jest trudne. Ale im częściej to robimy, tym staje się to łatwiejsze. Mam dla was pytanie, bo ja bym chciał się nauczyć czegoś od was, zrozumieć wasz punkt widzenia. Najpierw pytanie, wszyscy macie to samo pytanie, natomiast najpierw chciałbym usłyszeć, co powie Stasiu. Co to jest internet? Takie coś, co jak chcesz zrobić coś w telefonie, to nie możesz, bo nie masz internetu. A jak masz internet, to ci może ładować telefon i możesz wtedy coś robić. Okej. To samo pytanie do Hani. Co to jest internet? Moim zdaniem internet to jest coś takiego, taka sieć, która dochodzi do telefonów. Czasami w niektórych miejscach tej sieci brakuje, dlatego nie można na przykład zagrać w jakąś grę albo coś zrobić. Internet to może być też jakieś aplikacje, na przykład, nie wiem, YouTube czy inne, Facebook. Tam można wrzucać swoje zdjęcia i jakieś tam rzeczy. No, to wszystko. I to samo pytanie do Wojtka. A więc tak, internet według mnie dzieli się na dwie różne rzeczy, ponieważ internet to może być na przykład w przeglądarce internet to można wyszukiwać, albo internet to może być sieć w telefonie złożona, która daje ci taką energię, można powiedzieć, żeby można wyszukać coś. Internet na przykład, stworzone są po to satelity, żeby internet ten przesyłać, żeby można po prostu mieć ten internet i wyszukać sobie coś, gdy jest się zainteresowany. Na przykład, co to jest stolica Polski i w 5 sekund masz. A w niektórych miejscach ten internet nie dosięga, na przykład pod mostem i wtedy, żeby dostać ten sam wynik, trzeba poczekać nie 5 sekund, ale 2 minuty. Wtedy przez internet, na przykład w innym kraju, ludzie czasami są biedni i nie mogą w ogóle używać internetu i nikt nie chce im pomóc, bo ludzie myślą, że oni są No i jak biedni są, to nie mogą wiedzieć czegoś. I nie działa wtedy telefon. Radek, co to jest internet? No i ja bym się zgodził tutaj z naszymi gośćmi dzisiaj. Dodałbym tylko, że internet to faktycznie jest taka globalna sieć, która może być używana na telefonach, na komputerach, na tabletach i ona pozwala na dostęp do informacji, do sieci, z której możemy się uczyć, z której możemy słuchać na przykład tego podcastu, czyli mamy ze sobą, mamy kontakt ze światem, ale mamy też kontakt ze sobą, czyli używamy internetu do tego, żeby się komunikować. Czyli najkrócej mówiąc, jest to globalna sieć, dosyć złożona, ale w prostych słowach tak bym to wyjaśnił. Dobra.
skoro już wiemy, co to jest internet, to mam takie pytanie uzupełniające do was. Czy internet jest bezpieczny? Według mnie niektóre części internetu są niebezpieczne. Jak chce się dowiedzieć, jak ktoś chce się dowiedzieć, czy na przykład strona, na którą wchodzi, jest bezpieczna, czy nic się nie stanie, czy nic nie ukradnie z twojego telefonu albo da do twojego telefonu, można sprawdzić. Na Google jest bardzo fajna opcja. Na samej górze ekranu, jak wpisujesz na przykład w stronę, jest pokazane. Jeśli jest taki trójkącik z wykrzyknikiem w środku, to oznacza, że strona może być niebezpieczna i może popsuć coś w twoim telefonie. Jeśli jest kłódka na samej górze, to oznacza, że strona jest bezpieczna i jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że cokolwiek może się stać. Wojtek, to jest akurat prawda. Też to znam. Moim zdaniem internet jest czasami bezpieczny, czasami nie. Bezpieczny jest wtedy, kiedy oglądamy sobie po prostu, nie wiem, na Facebooku jakieś ładne rzeczy i kiedy tak bardziej tego nie dajemy tam swoich bliższych danych, czyli na przykład nie pokazujemy zdjęć, nie dajemy swojego imienia i nazwiska, bo ktoś może nam albo zhakować telefon, albo coś złego zrobić na nim, albo na komputerze. Ale jest też niebezpieczny, dlatego, bo może zhakować i ktoś może zadzwonić i może po prostu wyjąć pieniądze z konta. Ktoś może na przykład do ciebie napisać podaj swój kod bankowy, najbardziej do starszych osób tak piszą. I potem jak ktoś poda, to po prostu wezmą z jego konta trochę pieniędzy. Ale czasami jest też bezpieczny, dlatego że można sobie oglądać na przykład na YouTubie, nie logując się tam. Można oglądać, ale wtedy będą reklamy. I to nic prawdopodobnie się nie zhakuje. Słuchajcie, mam do was takie pytanie. Jak sobie wyobrażasz dzień bez komputerów, telewizji i smartfonów? Hania? Bardzo dobrze. Mi się wydaje, że taki dzień byłby dobry dla życia. Dużo mam takich dni i więcej się wtedy bawię i dobrze jest. Mi się wydaje, że takich dni w roku powinno być bardzo dużo, że na przykład, nie wiem, 2 w miesiącu. Takie specjalne dni, żeby nie za bardzo dużo było tego. Żeby ludzie czasami odpoczęli, pobawili się w coś, a nie tylko te gry. I co wtedy robisz? Bawię się, układam klocki, czasami wychodzę na dwór, kiedy jest ciepło. Mhm. Takie fajne rzeczy. Super. A ty, Staś? Ja najbardziej się zajmuję po prostu albo rysowaniem na biurku, też jak Hania czasami, albo układaniem Lego, jak mama mi mówi, no i tyle. I lubisz takie dni? No tak. I czasami chcę wyjść na trzepek, ale mama mi nie pozwala, a sama mówi, że ja mam wyjść kiedyś na to. Czyli żeby spędzić trochę czasu na dworze. Fajnie. Brzmi jak dobra zabawa. Co powiesz, Wojtek? Dzień bez żadnego internetu, bez żadnych telefonów, bez żadnych komputerów według mnie byłby bardzo interesujący. Prawdopodobnie byłby przez większość osób spędzony na świeżym powietrzu, bo to dla każdej osoby by było, tak? Tak. Tak, no to uważam, że prawdopodobnie większość osób wyszłoby jednak na dwór, pobawiło się, jakby był słoneczny dzień, to można by było pójść na plażę, się nie za bardzo wykąpać, bo jeszcze zimno jest, Mhm. ale wydaje mi się, że większość osób by na przykład sobie poszło na grilla, albo poszły po prostu sobie w siatkówkę, pograć w piłkę nożną, albo inne jakieś aktywności na słońcu. A czy ty masz takie dni teraz, że nie używasz w ogóle żadnych
technologii, takich jak smartfony, czy telewizja, czy komputer i masz taki dzień? Zdarza się? Będę szczery, komórka albo na przykład komputer jest bardzo dużą częścią mojego życia i tutaj nie mogę skłamać. Prawdopodobnie mój tata będzie to oglądać, więc skłamać nie mogę, albo brat. Ale nie za bardzo się zdarza. Nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki dzień, w którym w ogóle nie używałem żadnej elektroniki, żadnego internetu. A gdyby się zdarzył tylko tobie, to co byś sobie zaplanował na taki dzień? Prawdopodobnie bym poszedł sam na boisko, sobie pograł w piłkę, ponieważ nie mógłbym napisać do kolegów, czy mogą wyjść ze mną, czy chcieliby pójść. Więc prawdopodobnie bym zaplanował coś z moją rodziną, z moim tatą, z moim bratem. Bym się spytał, ale najprawdopodobniej bym pojechał sobie do fabryki wody. Super. Hania, jeszcze chciałaś coś dodać? Ja bym najchętniej taki dzień spędziła w lesie i w ogóle bym w lesie spędziła. Ja rzadko spędzam czas w lesie, bo Staś często nie chce, A co lubisz w wypadach do lasu? że tam jest świeże powietrze. To jest fajne. Jeszcze Staś chciał coś. Ja bym chciał z Wojtkiem grać w piłkę, moją piłką fajną Barcelony, no i ja bym mu pożyczył. No i super, to już jest zgrany team. Super, dzięki za wasze odpowiedzi. Dużo inspiracji, ciekawych pomysłów, jak spędzić czas bez ekranów różnego rodzaju. To idziemy za ciosem i jeszcze jedno pytanie ode mnie. Jak wyobrażasz sobie świat za 50 lat? Uff, To może Staś teraz zacznie. za 50 lat to nie wiem, chyba Co się będzie działo? Co się zmieni? domy na pewno chyba. Jak się zmienią? No, będą trochę takie stare. Domy starsze. będą starsze, a nowe będą budowane? Chyba nie. Chyba nie, bo już mamy domów dość. A będziemy latać w kosmos na przykład, myślisz? Chyba tak. Dużo będzie takich akcji, gdzie ktoś ciągle będzie wypuszczał rakiety. Rakiety będą latać. Myślisz, że wszyscy będą mogli sobie polecieć w kosmos za 50 Nie lat? wszyscy. Bo to jest bardzo drogie wylecenie w kosmos. Kilka milionów. Mhm. Okej. Hania? Ja mam wrażenie, że za 50 lat będzie trochę podobnie jak teraz, ale no, na pewno więcej elektroniki, więcej tych komputerów, internetu. Pewnie w każdym kraju będzie lepszy dostęp do internetu i będzie więcej takich nowoczesności. Samochody, pewnie będą więcej ludzie się skupiać na, nie wiem, poleceniu na Marsa, żeby gdzieś jeszcze się osiedlić. Bardziej zanieczyszczona planeta. Ale 50 lat to nie jest jeszcze aż tak dużo. Może za, nie wiem, 1000 lat będzie tak, że ludzi już nie będzie. Na przykład będą w komputerze czy coś takiego. Ciekawe. A myślicie, że będą roboty też? Będą. 100%. Okej, to jeszcze posłuchajmy, co ma Wojtek do powiedzenia. Jeśli odpowiedzieć na drugie pytanie, jakby było za 50 lat, według mnie będzie właśnie o wiele bardziej rozbudowane. Uważam, że technologia pójdzie o wiele wyżej, będzie o wiele bardziej zaawansowana. Większość ludzi będzie miało jeszcze większy problem na przykład z poradzeniem sobie z technologią. Będzie o wiele mniej spędzania czasu ze sobą, tylko będzie o wiele, wiele więcej spędzania czasu przy elektronice, przy ogólnie komórce, jeśli jeszcze w tych czasach będą. I w odpowiedzi na drugie pytanie, czy za 50 lat będą roboty, chciałbym odpowiedzieć, że roboty są już w niektórych miejscach teraz, więc jestem w 100% pewien, że za 50 lat będą roboty. Czyli będą roboty, będzie ich więcej, albo będą wytręczały nas większej ilości prac, na przykład prace domowe, sprzątanie i tak dalej? Czy w jakimś innym kierunku myślisz, że pójdzie?
Wydaje mi się, że budują, już są prace na roboty, które będą pomagały w pracach w domu, więc tak, uważam, że będzie więcej robotów, które sprzątają, które na przykład robią też jakieś jedzenie na przykład. Wydaje mi się też, że o wiele więcej osób będzie po prostu bardziej leniwe. Ale będzie mogła być leniwa, tak? Bo nie będą musiały wykonywać tych prac. Będą zajmować się innymi rzeczami pewnie. Tak, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie. Super, dzięki. Podoba mi się bycie leniwym w przyszłości. Już się nie mogę doczekać. Stanisław, kim chciałbyś zostać, jak dorośniesz? Ja by ja by chciał zostać youtuberem najbardziej. Super, a dlaczego? Bo najbardziej mi się ta praca najbardziej, no ten fajna jest bardzo. A co robi taki youtuber? Po prostu nagrywa się, montuje te filmiki. To jest podobno prawie najtrudniejsza praca jakby. No i fajnie. Ja będę nagrywać bardzo mądre filmiki. O czym? Czasami o Minecrafcie, czasami jak robić właśnie wasze podcasty, żeby wam dać moc. No i żeby wy też zarabialiście tymi podcastami. No i takie rzeczy. Dobra, to samo pytanie do Wojtka. Wojtek, jak dorośniesz, kim chciałbyś być? Co chciałbyś robić? To jest bardzo dobre pytanie i, i wiem, że większość dzieci wolałby zostać właśnie youtuberami, jakimiś osobami, które zajmują się bardziej social mediami. Ja w przyszłości, teraz akurat chodzę na trening, ja chciałbym kiedyś zostać w przyszłości profesjonalnym piłkarzem, a pozycja to bardziej byłby bramkarz. E, Wydaje mi się, że większość też dzieci chciałoby zostać na przykład astronautami, właśnie jakimiś piłkarzami, youtuberami, ale z czasem się zmienia ten widok na to, kim chciałoby się zostać. I ja chciałbym dążyć do mojego celu i mam nadzieję, że nigdy się to nie zmieni. A zadam pytanie pomocnicze. Kto jest twoim idolem, jeżeli chodzi o bycie bramkarzem? Jeśli bycie bramkarzem, jest nim Wojciech Szczęsny. I to samo pytanie do Hani. Ja bym chciała w przyszłości zostać nauczycielką, bo będę uczyć w tej samej szkole, do której chodzę. I będę też youtuberką, ale nie będę dawać często tych filmików. Będę nagrywać, jak rysuję i podczas tego nie będę patrzeć, co się nagrywa, tylko po prostu będę rysować. Ustawię sobie telefon albo kamerę i będę rysować. I ta youtuberka będzie tak pół na pół. Bardziej taka nauczycielka, no. I będę uczyć klasy 1-3. Super, brzmi jak fantastyczny plan. Bardzo mi się podobają wasze plany na przyszłość. Stanisław, chciałeś coś dodać? Mój najlepszy piłkarz to Cristiano Ronaldo. Aha. Dobra, dziękuję wam za te odpowiedzi. Nie ma za co. Mam pytanie. Czy trzeba iść do szkoły informatycznej, by zostać dobrym informatykiem? Fajne pytanie. Super, no. To możemy to podać z dwóch punktów widzenia, ponieważ ja do szkoły informatycznej jako tako nie chodziłem jakoś wybitnie długo i uważam, że bardziej jest potrzebna chęć zostania na przykład informatykiem, zostania w branży IT, czy programistą, czy kimkolwiek się chce, włożenie w to dużej ilości pracy, żeby się tego nauczyć i szkoła nie jest tutaj żadnym gwarantem. Raczej nie przeszkadza, ale raczej też nie specjalnie pomaga. Z mojej perspektywy z kolei ja skończyłem studia informatyczne i uważam, że to nie było konieczne. Znam wielu bardzo wybitnych programistów, którzy takich studiów nie skończyli
którzy świetnie programują i absolutnie nie uważam, że studia to jest jakaś konieczna droga. Natomiast zwróciłbym uwagę na coś innego. Są różni ludzie i mają różne potrzeby. I dla niektórych taka usystematyzowana szkoła w postaci uczelni, studiów, harmonogramu zajęć i tak dalej, im to po prostu pozwala wejść w ten rytm nauki i się nauczyć, a niektórzy są na przykład bardziej samoukami, albo potrafią korzystać z internetu, albo wolą skupić się na pracy i wtedy nie są te studia im do niczego potrzebne. Czyli odpowiedź na pytanie, czy trzeba iść do szkoły informatycznej, by zostać tym dobrym informatykiem, zależy od osoby, tak? Dokładnie. Znam na przykład osoby, które skończyły filozofię i są świetnymi programistami. Znam osoby, które skończyły matematykę i są dobrymi programistami. Znam osoby, które nie skończyły żadnej szkoły i też są dobrymi programistami. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Czy AI może złamać prawo swoimi odpowiedziami? Wow, ale tego się nie spodziewałem. To może ja zacznę tym razem. Dajesz. Z tego co wiem, to nie. To znaczy, sama sztuczna inteligencja to nie jest tylko ten model, czy to działanie, tak jak my wcześniej wytłumaczyliśmy. Sama idea ma też tak zwanych wewnętrznych strażników. Czyli jeżeli spróbujesz użyć sztucznej inteligencji do czegoś, co miałoby być niezgodne z prawem, ci strażnicy, oni zostaną aktywowani i oni, nawet jak sztuczna inteligencja zna jakieś odpowiedzi i tak dalej, oni zablokują tę odpowiedź i nie pozwolą użyć jej do złych celów. Czyli co do zasady, sama idea jest taka, żeby szerzyć dobre rzeczy, a niekoniecznie złe. Więc owszem, są ci strażnicy, jak oni działają i tak dalej, to jest jakby kolejne pytanie, więc z definicji raczej nie powinna służyć takim celom. No dobra, a ja jeszcze chciałbym tak to pytanie bardziej zrozumieć. W jakim kontekście sztuczna inteligencja miałaby to prawo złamać? Czy chodzi o to, że odpowiedź, którą udzieli, to będzie odpowiedź, która, jeżeli byś chciał ją zastosować w życiu, złamie prawo? Czy że sama sztuczna inteligencja w jakiś sposób złamie to prawo? Nie, chodzi mi o, gdyby sztuczna inteligencja odpowiedziała na zrobienie czegoś, co by było nielegalne. Czyli na przykład, nie wiem, ty byś zapytał sztucznej inteligencji, jak zabić człowieka, a sztuczna inteligencja ci odpowiedziała, nie wiem, weź tam pistolet i strzel mu w głowę. Dokładnie O to tak. chodzi, tak? Tak. No dobra. To tu zgadzam się w pełni z Radkiem. Czy w takim razie sztuczna inteligencja w całej swojej halucynacji odpowiedzi może udzielić czegoś, co jest nielegalne, nie będąc świadoma tego, że to jest nielegalne? Jak myślicie? Według mnie mogłoby się tak stać, że sztuczna inteligencja mogłaby przez tych strażników przejść, przez to, że ci strażnicy po prostu by nie wiedzieli, że to jest nielegalne i mogłaby udzielić odpowiedzi. Na przykład jak stworzyć może jakąś rzecz, która jest po prostu nielegalna i na przykład ChatGPT nie wiedziałby, że stworzenie tej rzeczy jest rzeczą nielegalną i po prostu mógłby podać składniki, jak zrobić i wszystko. Okej, czyli wychodzi nam z tego, że trzeba raz, rozważnie rozmawiać ze sztuczną inteligencją, a dwa, trzeba weryfikować, co ta sztuczna inteligencja nam odpowiada. Nagrywanie włączone, zakończenie, podejście pierwsze. Pstryk, bum, bum, plask, blask. Radek, wydaje mi się, że to był fantastyczny odcinek. Poznaliśmy punkt widzenia naszych młodych słuchaczy. To prawda, jestem bardzo zadowolony i dziękuję wam za to, że byliście naszymi pierwszymi gośćmi i to był naprawdę dobry dzień. Tak, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Zachęcam was też do zostawienia łapki w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Dajcie subskrypcję. A ja polecam do włączenia powiadomień, gdyż każdy odcinek nieobejrzany może zawierać bardzo ważny materiał.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa! Żegnam. Pa!